Cześć, mam na imię Pedro. Czekaj, to nie moje imię. Hey mom, can you remind me what my name is? Przepraszam, mam na imię William i jestem ze Stanów Zjednoczonych. Pewnego dnia wstałem w moim rodzinnym stanie Arkansas i powiedziałem sobie do lustra: chcę się przeprowadzić do Polski. Więc w 2012 roku razem z swoją żoną i pieskiem zamieszkaliśmy w kraju nad Wisłą. Było wspaniałe, ale niektóre rzeczy w moim nowym kraju mnie zdziwiły. I to jest temat na dzisiejszy filmik. Jeśli spodoba Wam się wideo, proszę dać subskrypcję i łapkę w górę. Byłbym za to bardzo wdzięczny. Przed przeprowadzką do Gdańska słyszałem, że piłka nożna jest popularna w Polsce. Ale nie pojmowałem, do jakiego stopnia jest popularna. To, że piłka nożna to sport narodowy polski, jest mało powiedziane. Piłka rządzi w Polsce, ma bogatą historię i ciągnie ze sobą rzesze kibiców. Może piłka nożna to jak religia dla niektórych Polaków. Kiedy przeprowadziliśmy się do Polski, ciężko mi było orientować się w wszystkich tych klubach piłkarskich. I do tej pory ciężko mi z tym. Pamiętam, kiedy pewnego dnia udaliśmy się z żoną na spacer w Starym Mieście i trafiliśmy na grupę wesołych i trochę podpitych ludzi. Mieli na sobie różne koszulki, szaliki, czapki z różnymi symbolami. Wszystko w kolorach bieli i zieleni. I bardzo głośno śpiewali. Trudno to nazwać śpiewaniem. W każdym razie nie wiedziałem, co to za grupa i zastanowiłem się, czy to jest jakiś gang, jakaś sekta? Ale ku naszemu zdziwieniu ludzie dookoła przyłączyli się do śpiewu. Jako kompletny ignorant piłki nożnej nie zrozumiałem od razu, że to byli kibice i że wszyscy celebrowali zwycięstwo Lechii Gdańsk. Jak wracaliśmy tramwajem do domu, pasażerowie też śpiewali hymn drużyny. To mi przypomina inną historię o piłce nożnej. Kiedy zamieszkaliśmy w Gdańsku latem 2012 roku, odbywał się wtedy turniej Euro. Mecze były organizowane w Polsce, w Wrocławiu, Warszawie, w Poznaniu i też w naszym Nowym Mieście. Mój szef zaprosił nas do siebie na mecz Polski przeciwko Czechom, który miał miejsce we Wrocławiu chyba. Czy byliście tam? Planowaliśmy pojechać do niego tramwajem, ale w ogóle nie byliśmy przygotowani na zabawny chaos, jaki panował w mieście. Moja żona, która jest introwertyczką, dopiero przeprowadziła się do nowego kraju. Bała się tych tłumów z twarzami pomalowanymi na biało-czerwono. Bała się tego wesołego zamętu. Musiałem ją przekonać, żeby wsiadła do tego zapchanego po brzegi tramwaju. Jak odjechaliśmy, ludzie jak sardynki ściśnięci zaczęli śpiewać ile sił w płucach. Polska biało-czerwoni. Żona zaczęła mdleć, ale szybko odzyskała przytomność, bo pasażerowie głośnie krzyczeli. A jakby tego było mało, zaczęli jednocześnie podskakiwać do rytmu piosenki. Razem z kibicami nasz wesoły tramwaj też zaczął podskakiwać po torach. Żona była pewna, że tramwaj zaraz się wykolei. Biedna żona nadal chodzi na terapię po tym incydencie. Moda mnie zaskoczyła. Miałem wrażenie, że Polacy starają się dobrze wyglądać, że ubierają się w sposób przemyślany, stylowy i odpowiedni do sytuacji. Oczywiście nie wszyscy, ale większość chyba tak. Mieszkaliśmy w Gdańsku wrześń i za każdym razem jak wchodziłem do galerii botyckiej po zakupach, byłem przyjemnie zaskoczony, jak prawie wszyscy byli świetnie ubrani. Wielu Amerykanów przed wycieczką do galerii handlowej założy jakieś dresy, kapcie, stare wytarte t-shirt. Wiecie co? Często jest tak, że Amerykanie jeżdżą na siłownię już ubrani w sportowych ciuchach. Robią swoje treningi, a następnie udają się do galerii handlowej lub supermarketu i robią zakupy w spoconych, śmierdzących ubraniach. To jest okropne! Na szczęście nigdy tego nie zobaczyłem w Polsce.
Pamiętam też na uniwersytecie w Stanach chodziło się na zajęcia w dresach i w bluzach, praktycznie w pidżamach. Ale w Polsce studenci i studentki wyraźnie chcieli robić dobre wrażenie swoim zadbanym wyglądem i garderobą. Oczywiście nie wszyscy, ale w większości przypadków chyba tak. Teraz, jak studiuję w Polsce na uniwersytecie, przypuszczam, że powinienem przestać chodzić na zajęcia tylko w starych pidżamach. Teraz zdaję sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o styl, przyznam, że byłem trochę zdziwiony, jak kobiety, przede wszystkim kobiety w średnim wieku i starsze kobiety, farbowały swoje włosy odważnymi kolorami. Na czerwono, fioletowo, pomarańczowo. Z tego co wiem, jedyna osoba w Stanach Zjednoczonych, która farbuje swoje włosy tym odcieniem czerwonego, to Sharon Osbourne. Pewnego dnia szedłem ulicą Grunwaldzką i parę metrów przede mną szedł mężczyzna z dzieckiem w wózku. Zastanowiłem się, czy ten pan jest ojcem tego dziecka, czy może dziadkiem. Wyglądał na nieco starszego i miał ogorzałą twarz i siwą brodę. No to fajnie, że czasami dziadkowie mogą opiekować się wnukami i wychodzić na spacer. Jak zbliżyłem się do nich, poczułem od tego pana mocny zapach wódki. Okej. Mam nadzieję, że jego wnuczek czy wnuczka ma się dobrze. To prawda, jeszcze nie było widać tego dziecka w wózku, ale zbliżyliśmy się do ruchliwej Grunwaldzkiej. I postanowiłem, że w chwili, gdy zatrzymamy się na czerwonym świetle, sprawdzę, czy aby na pewno wszystko gra z tym dzieckiem. Kiedy zacząłem podchodzić do tego pana, spojrzał na szybko jeżdżące pojazdy. I nagle, gdy zobaczył malutką lukę w ruchu samochodowym, skorzystał z okazji. Krzyczałem z przerażenia, gdy mimo nadjeżdżających samochodów pędził z wózkiem dziecięcym ku drugiej stronie ulicy. Kierowcy na niego wściekle trąbili. Ale dzięki Bogu udało mu się przejść przez ulicę. Byłem wkurzony, że w ogóle podjął takie ryzyko. Więc kiedy światło zmieniło się na zielone, szybko przeszedłem przez ulicę. Kusiło mnie zapytać, czy warto było. Czy warto było zaryzykować swoje życie i życie wnuka w taki sposób. Podszedłem do nich, zerknąłem na wózek i w końcu widziałem to biedne dziecko. Owe dziecko składało się z różnych butelek po piwie. Czułem się jak idiota, ale teraz już przyzwyczaiłem się do tego obrazu. Obrazu człowieka używającego wózka dziecięcego jako wózek do przewożenia przedmiotów. Obraz, którym nigdy się nie spotkałem w Stanach. To oczywiście zrozumiałe, dlaczego ktoś chciałby transportować swoje rzeczy na kołach zamiast w jakimś ciężkim plecaku lub w torbie. W Stanach osoby bezdomne lub osoby bez stałego zamieszkania często korzystają z wózków z supermarketu. I właśnie dlatego byłem szokowany, jak widziałem, jak ten pan przebiegł przez ruchliwą ulicę z dzieckiem, czy raczej z wózkiem dziecięcym załadowanym butelkami. Kobiety piją piwo! Oczywiście nie wszystkie. A są kobiety, które wcale nie piją alkoholu. Ale bardzo lubię, że czasami widzę, jak Polki spotykają się na piwerko. Studentki, kobiety w średnim wieku i nawet babcie czasami wychodzą razem na piwo i pogawędkę. W Stanach Zjednoczonych, jak kobiety wybierają się na takie spotkanie z alkoholem, w większości przypadków biorą wino. Nawet jeśli miałyby ochotę na kufelek zimnego, złocistego piwa, nie pozwolą sobie na to, bo trzeba zachować pozory. Z jakiegoś głupiego powodu Amerykanie krzywo patrzą na kobiety, które sięgają po piwo zamiast wina. To jest jakby jeśli kobieta lubi piwo, to sugeruje, że ona jest mniej inteligentna, mniej kulturalna. Dzięki Bogu, że ten głupi stereotyp odchodzi w Stanach powoli do lamusa. W każdym razie, jako miłośnicy piwa byliśmy z żoną przyjemnie zaskoczeni, kiedy zrozumieliśmy, że kobiety mogą normalnie zamawiać piwo przy barze. To, co nas dziwiło, było to, że Polki piją piwo ze słomką i z różowym sokiem. Nigdy tego nie widzieliśmy w Stanach. Ale parę miesięcy temu spróbowałem po raz pierwszy piwa ze sokiem malinowym i przekonałem się, dlaczego to jest popularne w Polsce. Ale tego nie piłem ze słomką.
Zdziwiłem się w Polsce, kiedy w pierwszy dzień pracy koledzy zaprosili mnie na obiad w barze i nikt nie pił wody przy spożywaniu posiłku. W Stanach często wchodzi się do restauracji i prawie od razu kelner przychodzi z wodą. Nawet tego nie zamówiłeś i dostajesz dużą szklankę wody z lodem. Nawet nie miałeś czasu przejrzeć menu i już masz przed sobą życiodajną wodę. I to za darmo oczywiście. Bez względu na to, czy chcesz też zamówić kolę, kawę czy piwo, też dostaniesz wodę. Bardzo lubię ten zwyczaj. A teraz w pierwszy dzień pracy w Polsce siedzę z kolegami w knajpie i mam przed sobą klopsiki w sosie, kaszę gryczaną i sałatkę. Rozglądam się dookoła stołu i widzę, że chłopaki jedzą to wszystko bez wody, bez żadnego napoju nawet. Jak to możliwe? Nie chciałem sprawić kłopotu, więc poszedłem za ich przykładem. Spróbowałem zmusić się do zjedzenia tych słonych klopsików bez wody, ale zacząłem się krztusić. Kiedy zdałem sobie sprawę, że umieram z pragnienia, spytałem kolego obok, czy wiesz, czy można dostać tu wodę? Ta, podejdź do baru, zamów sobie butelkę. Za butelkę wody zapłaciłem 10 czy 12 zł. Coś tu nie pasuje. Wodę za 12 zł, a żywiec za 7. Tylko w Polsce woda może być droższa niż piwo. W każdym razie, dzięki koledze przeżyłem ten obiad i nawet dokończyłem posiłek. Naprawdę uważam Polaków za superbohaterów za to, że potrafią jeść posiłki bez wody, bez żadnej popitki. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Pa!